Cześć, witajcie na kanale Nielokalni. Dzisiaj pokażemy Wam, co możecie zobaczyć, mając zaledwie kilka godzin w stolicy. A do zobaczenia jest sporo, pomimo tego, że miasto to zostało niemal zrównane z ziemią pod koniec II wojny światowej. Ale o tym innym razem. Wiem, że zabrzmi to jak ekogadanie, ale po Warszawie najprościej poruszać się komunikacją miejską. Jest ona całkiem nieźle rozbudowana i przystępna cenowo. Bilet dobowy to 15 zł. No i nie musicie się martwić o miejsca parkingowe, które i tak w większości wypadków jest płatne, a do tego robi się ich z roku na rok coraz mniej. Zaczynamy od ścisłego centrum. Stąd najłatwiej jest trafić do miejsca najbardziej z Warszawą kojarzonego, bowiem do Pałacu Kultury i Nauki. Ten dar od pewnego wąsatego zbrodniarza wojennego ze wschodu został ukończony w 1955 roku i aż do 2021 roku dzierżył polski rekord wysokości, bo wraz z iglicą mierzy 237 metrów. Palmę pierwszeństwa odebrał mu Warsaw Tower, który osiągnął wtedy swoją docelową wysokość 310 metrów. My jednak aż tak wysoko nie wiedziemy, bowiem taras widokowy, na który się udaliśmy, jest mniej więcej w połowie wysokości pałacu, a dokładnie na 114 metrze. Nie przeszkadza to jednak, bo widok stamtąd przy dobrej widoczności jest naprawdę fenomenalny. Warto nawet na niego poczekać w strasznie długiej kolejce, której Wam oszczędzimy sprytnym trikiem montażowym. O tak! Wjazd na 30 piętro trwa zaledwie 19 sekund. Widoki z tarasu rozpościerają się na wszystkie strony świata, a w obserwacji można wspomóc się lunetami tam zainstalowanymi. A jest to opcja dodatkowo płatna. Oczywiście w weekendy i święta trzeba liczyć się z przewijającymi się tam tłumami. Pałac jest także miejscem gniazdowania sokołów wędrownych, które tego dnia szybowały prawie na wysokości tarasu i które niezdarnie starałem się uchwycić w locie, tak więc za jakość tych ujęć bardzo przepraszam. Ale jeśli chcecie je poobserwować w lepszej jakości, możecie zajrzeć na stronę z kamerkami internetowymi nakierowanymi na gniazdo. Link pozostawiam w opisie. Na górze trochę nas przewiało, to też zdecydowaliśmy, że po drodze na Starówkę wstąpimy na rozgrzewającą kawę. Co do samej warszawskiej Starówki i jej okolic, to temat jest bardzo obszerny, do niego więc wrócimy w przyszłych filmach. Nie mając jednak za dużo czasu, stwierdziliśmy, że warto jednak odwiedzić chociażby na chwilę kilka miejsc. Jak na przykład Plac Zamkowy i wyróżniającą się tam kolumnę z posągiem Zygmunta III Wazy, zwaną potocznie kolumną Zygmunta. Oryginalna kolumna została odsłonięta 24 listopada 1644 roku, co czyni ją najstarszym pomnikiem osoby świeckiej w Polsce. Przetrwała prawie 300 lat, bowiem została zniszczona w nocy z 1 na 2 września 1944 roku w czasie Powstania Warszawskiego. Odbudowano ją po wojnie w 1949 roku, natomiast trzone pierwszej kolumny zostały wyeksponowane obok Zamku Królewskiego. Schodząc w dół po schodach znajdujących się obok nich, kierujemy się do ogrodów zamkowych.
Chodzimy od strony Arkad Kubickiego, jednej z nielicznych budowli w Warszawie, które przetrwały II wojnę światową w stanie nienaruszonym, i kierujemy się w stronę centralnej części ogrodu. Jest to świetne miejsce na relaks w otoczeniu zieleni. Jednak dzień powoli się kończy, tak więc ruszamy dalej. Obiecujemy sobie i Wam, że wrócimy tu jeszcze, aby pokazać i powiedzieć coś więcej o tym miejscu. Magia montażu szybko przenosi nas na górę do wyjścia w stronę Starówki. Teleportujemy się? Tak. Jesteśmy. Docieramy na swoisty tarasik widokowy, z którego można zobaczyć Wisłę i prawobrzeżną część miasta. Stamtąd kierujemy się na rynek. Jeśli po takiej wycieczce zgłodniliście, to bez problemu znajdziecie tu knajpkę, kawiarnię czy fast fooda. Wybór jest całkiem spory. Ściemnia się już, lub jak kto woli. Zaraz będzie ciemno! Tak więc nie możemy tu zabawić zbyt długo. Nie mogliśmy jednak sobie odmówić chociażby z zobaczenia kolebki Warszawy. Nasza wycieczka dobiega więc końca. Dziękujemy za obejrzenie i zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Będzie to dla nas świetna motywacja do dalszego działania. Cześć!